Aby zrobić magiczną pętelkę, kładę końcówkę nici na dłoni, czyli końcówkę mam w środku dłoni. Owijam palec wskazujący, tak aby powstało X. Łapię resztę nici palcami z tyłu. Wbijam szydełko pod tę nić, łapię tę nić i przeciągam pod spodem. Obracam szydełko, nabieram nić i przeciągam. To nie liczy się jako jedno oczko. Jeżeli wzór nam mówi, że mamy zrobić teraz 6 półsłupków, to po prostu je robimy. Pamiętam, żeby wyjąć tę nitkę ze środka. Robię 6 półsłupków. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. 5. 6. Ta nitka jest schowana pod tymi półsłupkami. Zaciągam ją. Jeżeli chcę stworzyć płaski krąg, spiralę, zasada jest prosta. Żeby powiększyć daną robótkę, muszę powiedzmy wykonać 6 półsłupków, a potem powiększam ich liczbę w każdym rzędzie, czyli pierwsze powiększenie to 2 półsłupki w każde oczko. Kolejne powiększenie wygląda tak, że robię półsłupek, a potem dopiero 2 półsłupki w jedno oczko. Kolejny rząd to seria 2 półsłupków i powiększenie w kolejne oczko. Dalej to 3 półsłupki i powiększenie. Będzie to tak systematycznie rosło. Przydatnym narzędziem przy pracy w okrążeniach będzie marker. Za marker może posłużyć nam kawałek włóczki czy zwykła agrafka, albo kupny marker jak ten. Musi to być rzecz, która się otwiera, żebyśmy mogli ją wyjąć. Markery do drutów są zamknięte. Jeżeli uwięzimy taki marker w robótce, to musimy ją albo pruć, albo obciąć marker. Zrobiłam jeden półsłupek. Robię w te same oczko drugi. Całe to okrążenie składa się z 2 półsłupków w jedno oczko, czyli będę ich miała 12. By nasza robótka była też płaska, potrzebujemy odpowiednio dobranego rozmiaru szydełka do włóczki. Czasem powinniśmy zrobić rząd bez zwiększeń, ale to już zależy od danego wzoru. Wyciągam marker, robię półsłupek nowego rzędu. Jak widać, pracuję w spirali. Nie robię żadnych przejść, jakbym robiła rządy do góry. Zaznaczam sobie pierwszy półsłupek. Poprzednio były 2 półsłupki w jedno oczko. Teraz to będzie 1 półsłupek, a dopiero za nim zwiększenie. Zrobiłam półsłupek, więc teraz wbijam 2 półsłupki w jedno oczko. Zawsze sobie liczę w głowie, że skoro mam zrobić 1 półsłupek i zwiększyć, to mogę liczyć do 3. Raz. Dwa. I trzeci w to samo oczko. W ten sposób każdy rząd jest zwiększany o 6 półsłupków.
Robię półsłupek. To już jest nowy rząd. Oznaczam go markerem. Teraz każda sekcja to 4 oczka. Dwa. 3 i 4 w to samo oczko. Jeżeli będę zwiększała oczka w tym samym miejscu, czyli co 2 oczka, co 3 i tak dalej, to powstaną mi proste linie i kształt może już nie być taki okrągły. Możemy temu zapobiec, jeżeli jak teraz mamy zwiększać co 3 oczko, to możemy na początku zrobić zwiększenie w pierwszym oczku, licząc do 4, żeby zrobić całą sekcję. Kolejne zwiększenie w trzecim oczku i tym podobnie. Raz, w drugim oczku zwiększę, 2, 3 i 4 w kolejne. Dzięki temu powstanie nam ładna spirala. Tutaj widać linie, o których mówiłam. Zwiększałam oczka w tym samym miejscu. Z tej strony tego nie widać, bo zwiększałam w różnych miejscach. To samo dotyczy zmniejszania. Spiralą możemy zacząć czapki czy zabawki. Dziękuję i pozdrawiam.